Witajcie, jesteśmy na 18 Warszawskich Targach Sztuki. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć wybitnego grafika polskiej współczesnej sztuki, linorytu, Karola Pomykałę. Karol Pomykała jest przedstawicielem grafiki artystycznej. Karol, chciałam Ci zadać dwa pytania. Pierwsze będzie dotyczyło tego, jak się w ogóle odkryłeś w przestrzeni artystycznej, skąd się to wzięło i skąd ten pomysł w ogóle się narodził, jak to się w ogóle stało? Wiesz co, ja pochodzę w ogóle z takiej rodziny, gdzie od zawsze sztuka była u mnie w domu. Mój ojciec malował obrazy i pamiętam od małego te farby olejne były w domu i rodzice też pozwalali mi zamykać się w domu i tworzyć. Więc nawet ta droga później, ta artystyczna, bo wybór szkół był dla mnie oczywisty. Najpierw szkoła plastyczna, później studia artystyczne. Następnie oczywiście to już jest szereg historii, gdzie spotykałem wspaniałych artystów, którzy pokazywali mi, jak ta sztuka wygląda, jak ta grafika może być wykonywana. Tutaj mam na myśli właśnie Krzysztofa Szymanowicza, który został moim takim mentorem, promotorem zresztą też i teraz jest moim szefem i kumplem, który zaraził mnie linorytem punktowym. I myślę, że to się wszystko składa właśnie, tak życie nas kieruje, tak dobiera nasze drogi, że u mnie ta sztuka jest jakby czymś naturalnym, czymś, co od małego u mnie było już szczepione we mnie i trwa do dzisiaj. Ja tutaj odkryję rąbkę tajemnicy, ponieważ Karol poza tym, że ma taką klasyczną ścieżkę akademicką, w tym sensie, że dosyć niedawno obronił doktorat na UMCS-ie w Lublinie na Wydziale Artystycznym, to też przez lata pracował jako dyrektor artystyczny w dużej agencji reklamowej. Powiedz, Karol, jak to się stało i zdecydował się przerwać tą ścieżkę na rzecz tylko i wyłącznie takiej ścieżki czysto artystycznej. Ale niezależnie od wszystkiego, to doświadczenie miało wpływ na to, jak Karol sobie teraz realizuje taki program na siebie, gdzie łączy tradycyjną grafikę artystyczną i rodzaj promocji, jakąś przestrzeń VR-ową. To wszystko przenosi w taki bardzo piękny sposób do technologii social mediów, czy w ogóle do technologii takiej cyfrowej. Powiedz, Karol, jak Ty to widzisz? Jak widzisz swoją ścieżkę? Jak Ty siebie odbierasz jako artystę? I zadaję takie głupie pytanie, czy warto? No, brzmi to może niezasadnie, ale moim zdaniem to jest zasadne pytanie. Tak, wydaje mi się, że jak najbardziej warto. Wydaje mi się, że wszystko zależy od doświadczeń, jakie przeżywamy w życiu. Los tak chciał, że jeszcze na studiach wygrałem bardzo duży konkurs reklamowy, który mi pozwolił wejść w świat reklamy, gdzie zostałem przez wiele lat w tym środowisku reklamowym, gdzie pracowałem jako art director. To doświadczenie jakby uzmysłowiło mi, jak opowiadać o sztuce, jak pokazywać ją, żeby dotrzeć do odbiorców. I to jest dla mnie teraz podstawa, którą wykorzystuję, te doświadczenia, które nabyłem w pracy zawodowej, wykorzystuję teraz do mojej twórczości i staram się wszystko to, co wiem i umiem, przekazać teraz na ten język artystyczny i dzięki temu jestem w stanie rozwijać swoje działania na jeszcze większą skalę, bardziej świadomie i powiedzmy, że to jest taki proces, który już sobie wymyśliłem jakiś czas temu, stąd też decyzja o tym, że rezygnuję z reklamy po prawie 9 czy 10 latach. Powiedz, Karol, to mnie bardzo interesuje, ponieważ podobnie jak i ja zajmujesz się trochę, można byłoby powiedzieć, archaiczną techniką, czyli techniką, która miała początek w XIX wieku od ugrupowania de Brugge i w zasadzie można byłoby się uśmiać, że my siedzimy i dłubiemy coś w linoleum, rozumiesz? Powiedz, Tobie się udaje dzięki tej technologii cyfrowej jakoś to wszystko konstytuować, tak? Masz bardzo duże grono odbiorców i na Instagramach, i na Facebookach. Ludzie się zachwycają. Powoduje to też, że to jest sztuka dosyć elitarna w tym sensie, że uprawiamy dziedzinę
no, można by powiedzieć, archaiczną. Czy ty masz program na to, żeby ciągle jakby to pogłębiać, trwać w tym? Czy chcesz na przykład wybiegać w świat cyfrowy? Jak to w ogóle z twojej perspektywy wygląda? No, tak może się wydawać, że to jest archaiczna jakby metoda tworzenia sztuki, a wydaje mi się, że jeszcze w samej tej sferze artystycznej, kreacyjnej jeszcze jest bardzo dużo odkrycia. Ja lubię to, że to jest właśnie ręczna praca, bo już mam dość komputera, takiego stricte związanego z klikaniem i z taką, powiedzmy, grafiką cyfrową, ale jednak moje działania, które powodują, że ja łączę z nowymi technologiami, właśnie z VR-em, z AR-em, to właśnie tradycję graficzną otwiera nowe pola w ogóle przedstawienia. To właśnie mnie interesuje i do tego dążę, żeby połączyć coś, czego jeszcze nie było na świecie. Parę dni temu rozmawiałem z profesorem, bardzo już takim wiekowym. Rozmawialiśmy o moich właśnie działaniach związanych z winorytem i z VR-em i mi coś ciekawego w ogóle uświadomił. On porównał te moje działania do tradycyjnej książki i do audiobooka. Że to też jest Coś w tym grafika, jest. tak, tylko że ona już jest level wyżej, jakby A inna to forma. technologicznie inaczej, Dokładnie, prawda? technologiczna. W e-booku czy audiobooku też mamy zawartość książki, całą historię, tylko oglądamy ją w innej przestrzeni. Jestem w stanie się z Tobą zgodzić, bo uwielbiam książki i papier, a codziennie przeżywam różne doświadczenia z tym jednym telefonem. Tak. To jest przedziwne. To jest tak, więc ja jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo cyfryzacja w zasadzie nam pomaga się wyrażać. Tak. No. No musimy to świadomie wyłączyć, bo też tu nie chodzi o to, żeby wykorzystać to medium nowe, bo jest atrakcyjne, bo jest nowe. Bo wtedy to będzie tylko efekciarstwo. A tu Tak. chodzi o to, żeby tą ideę, którą mamy w głowie, w ciekawy i kreatywny sposób połączyć właśnie z tym, co teraz oferuje nam współczesny świat. Myślę, że to jest bardzo istotne. A tradycja jednak jest też ważna, bo też pokazuje nam, skąd my pochodzimy, skąd jesteśmy, jakie są w ogóle korzenie. To prawda. A myślę, że też rozwój polega na tym, żeby łączyć to, co było stare, z tym, co będzie nowe. Tak mi się wydaje. Super. Bardzo Ci dziękuję, Karol. Super. Mam nadzieję, że Ja będziemy również. się wspierać w promocji grafiki artystycznej jako takiej. I koniecznie, słuchajcie, śledźcie Karola Poczynania, ponieważ on dokładnie jakby odpowiada na to, kim jest współczesny artysta, moim zdaniem. Super. Dziękuję. Współczesny, nowoczesny i z dbałością o sztukę dawną. Jakby o swoje korzenie dokładnie. Dzięki, Karol. Dzięki, Gabe.